Według badań Klubu Jagiellońskiego nawet 14 milionów Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie. O tym, co to znaczy, rozmawiamy z Olgą Gitkiewicz, reporterką i autorką książki Nie zdążę. Choć spotykamy się zaledwie 30 km od Warszawy, oboje musieliśmy przyjechać samochodem. Dostanie się tutaj za pomocą komunikacji publicznej zajęłoby każdemu z nas ponad 2,5 godziny. Jesteśmy na przystanku, na którym nie ma rozkładu jazdy. Podejrzewam, że dzieci, które mieszkają w tej wsi, muszą mieć zorganizowany jakiś transport, bo takie jest w Polsce prawo. Natomiast zastanawiam się, co się dzieje z osobami, które mieszkają w tej wsi. Myślę, że są skazane po prostu. Samochód, łączenie komunikacyjne ma bardzo ludzki wymiar i moja robocza definicja jest taka, że mamy z nim do czynienia wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie zorganizować sobie swoich codziennych planów, nawet marzeń. Rozkład transportu publicznego, jaki mam do czynienia, nam to uniemożliwia. Widzieliśmy panią, która przyjechała na przystanek i spisywała sobie rozkład, przyjechała rowerem. Zapisują sobie, potem wieszają sobie na lodówce, bo ten rozkład to jest tak naprawdę to, co organizuje im codzienny dzień. Przez bardzo wiele lat transport publiczny w Polsce był niedoinwestowany, a raczej wręcz niepożądany. Po 89 PKS-y sobie tam dogorywały, albo z czasem były prywatyzowane, albo upadały, były zamykane. Pojawiali się prywatni przewoźnicy. Ci prywatni przewoźnicy, którzy się pojawili, transport publiczny zepsuli. O tym nie możemy zapominać, ponieważ tak naprawdę nie obejmują ich żadne regulacje. Miałam takich bohaterów w książce, którzy przeprowadzili się na wieś z nadzieją, że nie będą musieli mieć samochodu, bo chcieli mieszkać na wsi, więc w środowisku niezanieczyszczonym i zdecydowanie nie chcieli mieć samochodu. Kiedy się sprowadzali, to w ich wsi jeździł autobus. Kiedy już skończyli remont i kiedy się przeprowadzili, to okazało się, że autobusu nie ma. I oni pokonywali kilka razy w tygodniu wiele kilometrów, żeby sobie zrobić zakupy z plecakiem na stelażu. Aż w końcu się złamali i wbrew sobie kupili samochód. Natomiast to jest zupełnie inne wykluczenie niż na przykład wykluczenie w miejscowości, w której jeździ tylko jeden autobus o 7:30 i drugi o 15:00. Bo jest bardzo wiele takich miejscowości. My jesteśmy bardzo nierównym społeczeństwem. Mamy tendencję do dzielenia się, ale jednocześnie do zaprzeczania takim nierównościom. Bardzo wielu moich rozmówców mówiło, że czują się gorsi w związku z tym, że dojeżdżają do pracy na przykład autobusem. Wielu i wiele z nas może nie chcieć mieć samochodu, tym bardziej, że samochodów w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. Znaczy na wsi on jest często wymuszony, ale z drugiej strony on się też kojarzy z taką wolnością, niezależnością, możliwością stanowienia o sobie. Rozmaitym włodarzom miast, miasteczek, gmin, powiatów, wójtom zadawałam to pytanie, dlaczego u nich akurat tak słabo z transportem publicznym? Inwestycja w transport to jest inwestycja w jakość życia, to, żeby ludzie chcieli gdzieś mieszkać. W rozmaitych powiatach czy gminach prowadzi się takie inwestycje, nie wiem, jakieś super świetlice. Tylko że tam trzeba dojechać. Przykłady z wielu rejonów pokazują, że jeżeli spróbuje się zorganizować sensownie transport, to ludzie porzucają samochody. Trzeba trochę wiedzieć, dokąd oni jeżdżą, kiedy oni jeżdżą, dokąd potrzebują się dostać. W regionach zwyczajnie nie bada się potrzeb mieszkańców. Takim sztandarowym przykładem, ja też przywołuję go w książce, jest powiat lipnowski, w którym osoby doświadczone w przewozach usiadły nad mapą powiatu, opracowały mniej więcej linię i były takie obawy, że się to nie utrzyma, że przecież pandemia, ludzie nie będą jeździć. No ale oni założyli sobie, że właśnie nawet jeśli zmniejszą się te liczby osób przewożonych, no to jednak trzeba ludziom pokazać, że ten transport ma być i ma działać. I około 30% dzieci w Polsce podejmuje decyzje edukacyjne nie w oparciu o to, co potrafią, co chciałyby robić, czym chciałyby się zajmować, co je kręci, tylko w oparciu o to, dokąd mogą dojechać. Kobiety w ogóle dosyć mocno obrywają nadal w Polsce i w transporcie publicznym też to widać. Ja jestem reporterką. Kiedy jechałam do jakiegoś swojego bohatera czy bohaterki, rozmawialiśmy. No, ja nie mogłam nagle wstać i powiedzieć, a teraz proszę już przestać mówić, bo idę na autobus, tylko siedziałam. Co wiązało się z tym, że na przykład jak skończyliśmy rozmowę, to następny autobus miałam za 3 godziny. Właśnie kobiety bardzo często, które ze mną również siedziały na tym przystanku 3 godziny. I one miały torby, a w tych torbach miały termos, kanapki, były przygotowane na cały dzień, bo one wiedziały, że właśnie na przykład idąc rano do lekarza, jak przedłuży im się jakieś badanie, to skutkuje tym, że czekają właśnie na przystanku 3 godziny. Jednak jestem optymistką. Myślę, że będzie trochę lepiej i stopniowo coraz lepiej.